Czy słyszeliście kiedyś w lesie ten dźwięk? Jeżeli tak i wiecie, kto go wydaje, no to wiecie, o jakim zwierzęciu będzie dzisiejszy film. Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie. A dzisiaj będzie o zwierzaku, który bardzo, bardzo licznie występuje i w lasach, i na polach, ale może zacznijmy od tego dźwięku. Bardzo często wysyłacie mi jego nagrania z pytaniami, co to takiego jest, a czasami także z waszymi sugestiami. Zdarza się, że ludzie piszą, że to może pies jest, a może borsuk, a którymś razem zdarzyło się, że ktoś szedł w górach szlakiem i nagle usłyszał ten dźwięk. Przestraszył się, zaczął się cofać, bo myślał, że zostanie zaatakowany przez rysia. Nie łatwo było napisać tej osobie, że to po prostu sarna i uciekał przed zwierzęciem, którego jedyną obroną jest ucieczka. Oczywiście nie śmieję się z tej osoby, no może trochę, ale nie z samej tej osoby, tylko z sytuacji, no bo wiadomo, że dźwięki, las, jak czegoś nie znamy, to w wyobraźni tworzy najróżniejsze obrazy. Był dźwięk, to dorzućmy jeszcze obraz. Tak, sarny i samce i samice szczekają. Kiedy, dlaczego, po co, o tym będzie pod koniec filmu albo już w następnym. A o czym jeszcze będzie w tych filmach? No oczywiście mnóstwo faktów o sarnach, o tym, co one w życiu robią, kiedy, dlaczego, jakim się kształtuje poroże, jak podejść do nich na tyle blisko, żeby ich nie przestraszyć, a jednocześnie zrobić dobre zdjęcie. O tym wszystkim będzie. Spis treści na dole, lecimy. Zacznijmy może od tego, że sarna to nie jest żona jelenia. Wiele osób o tym wie, wiele osób nie wie. W każdym razie skupmy się na tym, skąd się w ogóle wzięła ta pomyłka, dlaczego ludzie chcą krzyżować te dwa zwierzaki. No, możliwe, że wynika to z osadzenia tych nazw gatunkowych gdzieś tam w naszej kulturze czy literaturze. Profesor Bralczyk pisze, że kiedyś na piękną dziewczynę mówiono sarenka. No taka zwiewna, sarenka. A do tego, jak popatrzymy na same te słowa, które nazywają nasze gatunki, to sarna to jest rodzaj żeński, a jeleń to słowo jest rodzaju męskiego, tak więc ona łatwo je skrzyżować. A przecież są to dwa odrębne gatunki, które ze sobą wspólnego mają tyle, że oba należą do rodziny jeleniowatych, ale absolutnie się nie krzyżują. I tu dla przykładu człowiek, szympans czy inny goryl należą do rodziny człowiekowatych. A o krzyżówkach specjalnie nie słyszałem, dlatego pamiętajcie, saren z jeleniami, ludzi z szympansami nie krzyżujemy. Ale wróćmy do naszych saren. Gdy widzę samicę sarny, mówię koza, a gdy widzę samca, nazywam go kozioł, a gdy widzę młode, no to mówię koźle. Skąd się to wzięło? No, popatrzmy na systematykę. W systematyce wszystkie nazwy roślin i zwierząt są oczywiście po łacinie i sarna nazywa się Capreolus capreolus. Gdy rozłożymy każdy z tych wyrazów na pół, no to mamy olus, a olus to jest zdrobnienie, czyli oznacza coś małego, i capra, a capra to jest nic innego jak koza, tak więc po łacinie sarna nazywa się małą leśną kozą. I czy to z łaciny wzięliśmy polską nazwę, czy wcześniej ona już tak funkcjonowała, tego nie wiem. Każda osoba, która ogląda ten film, z pewnością widziała już kiedyś sarnę, a to dlatego, że populacja saren w Polsce ma się bardzo dobrze. Według danych GUS oscyluje ona między 800 a nawet 900 tysięcy. Ostatnie dane wskazują na tyle. Oczywiście są to dane szacunkowe. Sarny to najmniejsze z naszych jeleniowatych. Jeżeli dokładnie chcecie je porównać z jeleniami, to zapraszam do obejrzenia odcinka Sarna to nie jeleń, link w opisie. Natomiast to samej sarnie, no przeciętna sarna przeciętnemu człowiekowi spokojnie mieści się gdzieś tam pod pachą. Wzrost w kłębie dotąd wynosi jakieś 70-75 cm, długość 110-120 a waży taka sarna między raptem 15 a 21 kg. A jak wyglądają ona, on i ono? No ona tak, on tak, a ono? No tu jest jedno ono, a za chwilę wychodzi drugie. Przyjrzyjmy się ich cechom charakterystycznym, zaczynając od samców.
Samce bardzo łatwo rozpoznać przez większość roku, bo mają poroże, czyli w przypadku saren parostki. No i te parostki, jak u wszystkich jeleniowatych, odpadają i co roku są nabudowywane nowe. Jak tylko odpadną, zaczynają się budować i wtedy są przykryte taką skórą owłosioną zwaną scypułem. Tutaj widzicie bardzo młodego koziołka, którego znalazłem martwego, no ale to daje możliwość przyjrzenia się z bliska temu scypułowi. W kwietniu, maju kozły zdzierają taki scypuł, no i wtedy, jak macie szczęście, to możecie spotkać kozła z takimi dyndającymi kawałkami skóry. Tu widać na filmie, a tutaj na zdjęciu. Zostańmy jeszcze chwilę przy parostkach. Te czaszki, które tutaj widzicie, znalazłem jakiś czas temu w lesie. One są mocno pokiereszowane, ogryzione przez różne drapieżniki. W każdym razie daje to nam możliwość przyjrzenia się temu, jak to wszystko jest tutaj zbudowane. Na czaszce kozła są takie wyrostki kostne, które nazywają się możdżenie. I na tych możdżeniach co roku wyrasta nowe poroże, nowe parostki. Ta dolna część, ten pierścień, to jest tak zwana róża. Te wszystkie wyrostki, które tu widzicie, to są perły i parostki mogą mieć różne kształty. Zwykle dobrze wykształcone mają odnogę przednią, odnogę tylną oraz grot. Wracacie do domu i chcecie sprawnie opowiedzieć o tym, jakie zwierzęta obserwowaliście. Są na to dwa sposoby. Możecie powiedzieć, że na przykład widzieliście dwa samce sarny, które oba miały poroża i jeden miał po obu stronach 3 odnogi, a drugi miał odnogi 2. Ale możecie też powiedzieć, że widzieliście szóstaka i widłaka. Skąd te określenia się wzięły? No oczywiście pochodzą one z gwary łowieckiej i gwara łowiecka takie opisowe różne sytuacje bardzo często zastępuje pojedynczymi wyrazami. Ja myśliwym nie jestem, ale dużo sprawniej i ładniej opisuje mi się szóstaka niż tu jakieś odnogi, ileś, pogubiłbym się w tym wszystkim. Z jakich wy rozwiązań skorzystacie i jak będziecie tę przyrodę opisywać, to oczywiście należy do was, nie narzucam żadnego z wyborów. Wróćmy jeszcze szybko do tych określeń. 3 odnogi po obu stronach to szóstak, 2 to widłak, jeżeli jest tylko proste, jeżeli jest tylko grot, to jest to szpicak w przypadku młodych, ewentualnie starsze kozły z takim prostym to szydlarze. Oczywiście nie wszystkie poroża są takie regularne, czasami możecie spotkać takie koziołki. Tutaj, zobaczcie, jest tylko grot, takie szydło, tu jest jakieś rozłączenie, rozdzielenie, on jest mocno pogryziony, w każdym razie ta odnoga nie powinna być tutaj, no więc tutaj trzeba dużo bardziej opisowo określać, co się wydarzyło na głowie tego koziołka. Spotkałem się z pytaniami dotyczącymi tego, czy po liczbie odnóg można określić wiek zwierzaka. Nie można. Można to z grubsza określić, przyglądając się takiemu zwierzakowi, jego posturze, temu jak się zachowuje, jak głowę nosi, no ale do tego trzeba naprawdę dużo wprawy, tego nie jestem w stanie Wam tutaj opowiedzieć, wyjaśnić. Natomiast jest jeden łatwiejszy sposób, mianowicie trzeba takiemu zwierzakowi spojrzeć w zęby. Trudno to zrobić takiemu biegającemu po łące, ale jeżeli znajdziecie czaszkę, a tak naprawdę żuchwę najlepiej, no to możecie znaleźć tablicę w necie, gdzie można porównać poziom starcia takich zębów żuchwy z tablicami i określić wiek. A starcie co roku jest większe, no przecież te sarny chodzą po tych łąkach, jedzą, żują, ścierają zęby. Im bardziej starte, tym kozioł starszy. Kończąc wątek parostków, one odpadają w listopadzie, no i mamy łysego kozła. Jak szybko rozpoznać, czy to samiec, czy może jednak samica? Otóż po włosach. Jeżeli spojrzycie na podwozie takiego kozła, to pod nim będzie wystawał taki pęczek dłuższych włosów. Znowu, jeżeli spojrzycie na kozę, no to ona taki pęczek dłuższych włosów ma, ale na zadku. Młode natomiast w pierwszej fazie życia mają kropki, po kilku miesiącach kropki znikają, ale są one wyraźnie mniejsze od pozostałych. I nie mówcie, nigdy nie mówcie, że te z kropkami to są Bambi. Bambi to są w bajkach. Idziecie przez las i znajdujecie czaszkę. No jeżeli ma parostki, to sprawa jest prosta, ale jeżeli nie ma parostków, nie ma tych możdżeni, a jesteście w stanie złapać ją w dłoń i tutaj kości są zamknięte, nie ma tutaj przerwy żadnej w oczodole, no to z dużym prawdopodobieństwem znaleźliście sarnę.
Gdybyście znaleźli jelenia, no to nie da się tego pomylić, bo jelenia czaszka jeszcze by była tutaj o wiele dłuższa, jest po prostu n razy większa. Sierść. Sarna ma sierść letnią i zimową. Zmiany następują jesienią i wiosną. Ta jesienna przechodzi płynnie, zimowa sierść jest dłuższa, grubsza, cieplejsza i ma kolor do takich wypłowiałych, wysuszonych traw, tak jak tutaj zresztą widzicie. Dodatkowo zimą dużo bardziej widoczne jest odcięcie tych białych włosów na zadku od całej reszty. Wiosną następuje kolejna zmiana, wypadają te dłuższe włosy i wtedy to nie wygląda specjalnie estetycznie. Widzicie tego kozła, on bardziej wygląda, jakby był chory, niż jakby zmieniał sierść. W każdym razie pod spodem pojawiają się rude plamy, bo ta letnia sierść jest ruda, ewentualnie ma trochę inne odcienie, jest krótsza, cieńsza, no i te białe włosy nie są już tak wyraźnie odcięte. A dodatkowo można czasem spotkać takie białe plamy pod szyją, wyglądają jak śliniaki. To domena starszych saren. A co i kiedy takie sarny jedzą? Otóż sarny w przeciwieństwie do jeleni muszą jeść często, co ułatwia nam obserwację, bo łatwiej o każdej w zasadzie porze zobaczyć je żerujące na łąkach. Choć głównie żerują o świcie, w południe i o zmierzchu. Wcinają głównie soczyste, kaloryczne, łatwostrawne rośliny zielne, choć czasem oczywiście a to skubną pąk, a to jakiś pęd skrócą, nie spałują, czyli nie zdzierają. Kory to jest głównie domena jeleni czy takiego łosia. Dziennie latem spożywają około 3 kg pokarmu, w tym jest raptem 500 g suchej masy. Natomiast zimą, kiedy pokarmu jest znacznie mniej, no to ich metabolizm wyraźnie zwalnia, co jest przystosowaniem do tej pory roku. Pić w zasadzie nie piją, latem ilość soczystego pokarmu zaspokaja im zapotrzebowanie na wodę. Zimą jest z tym trochę gorzej, od czasu do czasu, gdy jest śnieg, potrafią skubnąć trochę śniegu, żeby się napić. Siadam na tronie, bo będzie o odchodach. Odchody jeleniowatych są do siebie bardzo podobne. Tak wyglądają odchody sarny, tak jelenia, a to są odchody łosia. Czym się różnią? No oczywiście wielkością, tak więc jeżeli znajdziecie takie małe bobki wielkości 1,5 cm, no to są odchody sarny. Gdy sarna wydala stojąc, to będą na kubce, a jeżeli poruszając się, no to bobek za bobkiem gdzieś tam w sznurku powinny leżeć. Latem te odchody są miękkie, bardziej soczyste, tak jak pożywienie, które zwierzaki spożywają. A skąd wiem, że są soczyste, to nie pytajcie. To teraz o tropach. Wróćmy na chwilę do naszego martwego koziołka, którego w całości Wam tutaj nie pokażę, nie ma sensu epatować śmiercią. Był oddzielny odcinek o śmierci, zapraszam do obejrzenia, a jeżeli tego kozła martwego chcecie zobaczyć, no to link do zdjęcia znajdziecie w opisie filmu. W każdym razie, to jest jego noga. Widzicie tutaj 4 palce zakończone rogowymi tworami. Te 2 większe palce nazywa się racicami, te 2 mniejsze raciczkami. Te większe mają długość około 4-5 cm i szerokość około 3 cm. Gdy sarna idzie spokojnie, jej trop wygląda tak. Widzicie tutaj odcisk racic, długości wspomnianych około 4-5 cm i szerokości 3 cm. Dodatkowo przerwa między racicami jest bardzo nikła i nie widać odcisku raciczek. Natomiast noga sarny jest skonstruowana tak, że gdy idzie spokojnie, no to te raciczki nie dotykają ziemi, ale gdy przyspiesza, to nacisk jest mocniejszy i to wszystko się rozjeżdża. Przerwa między palcami większymi, między racicami się powiększa, a dodatkowo raciczki także mogą dotknąć ziemi i zostawiają takie 2 punkty. Jest to widoczne, gdy sarna szybko się porusza, a gdy porusza się wolno, ale wejdzie w błoto, no to także możecie to zobaczyć, ewentualnie na śniegu też jest to widoczne. Jeszcze dla porównania, to jest trop sarny, a to jest trop jelenia. O wiele większe tropy zostawiają jelenie. A, jeszcze jedno, na pewno widzieliście pędzące sarny długimi susami. Jak myślicie, jak długie są odległości pomiędzy tropami przy takich skokach? Odpowiedź znajdziecie w komentarzu przypiętym na dole. Dajcie znać, jeżeli tam dotrzecie, będę wdzięczny. A jak zrobić zdjęcie takiej sarnie? No otóż trzeba podejść odpowiednio blisko, zrobić zdjęcie i wycofać się tak, żeby jej nie przestraszyć. To jest podstawowa zasada przy robieniu zdjęć dzikim zwierzętom. Nie przeszkadzamy, podchodzimy i robimy wszystko
żeby nie przestraszyć. Jeżeli się nie uda podejść odpowiednio blisko, to po prostu odpuszczamy. Na pewno będą inne okazje, żeby takie zdjęcie zrobić. To teraz trochę wskazówek o tym, jak podejść taką sarnę, żeby jej nie przestraszyć. Na początku przyjrzyjmy się jej zmysłom, bo to dzięki nim może nas łatwiej wykryć. Sarny mają świetny słuch i węch. Choć z tym słuchem to jest tak, że do niektórych dźwięków się przyzwyczajają. I tak, gdy jedzie samochód, no to dźwięk silnika ich nie wystraszy. Ale jak się samochód zatrzyma, ktoś trzaśnie drzwiami, to taki trzask drzwi z dużą dozą prawdopodobieństwa je wypłoszy. Usłyszą też i zwrócą uwagę na nieopatrznie złamany patyk. Bardzo dobrze lokalizują źródło dźwięku. Ich uszy są obracane. Potrafią je ustawiać w kierunku źródła dźwięku. Węch u saren też jest super. Gdy wieje Wam zza pleców z odpowiednią prędkością, w odpowiednim kierunku, no to sarna jest w stanie Was wyczuć nawet z 300 metrów. Przychodzicie na łąkę, nie ma saren. Nie ma, bo uciekły, bo Was już wyczuły. Natomiast jeżeli wieje od sarny do Was, no to spokojnie można podejść na te 40 metrów. Choć gdy wiatr jest zbyt mocny, no to uderza w Was, uderza w ścianę lasu, odbija się gdzieś tam i może zawracać, tak więc no, trzeba nabrać trochę doświadczenia, żeby wiedzieć, a przynajmniej spodziewać się, gdzie ten zwierzak jest w stanie nas wyczuć, a gdzie nie. Rozpoznanie kierunku wiatru, z którego dolatuje nasz zapach na przykład, ułatwia sarnie to, że ma mokry nos, więc nie liczcie na to, że gdy sarna Was wyczuje, to pobiegnie w Waszym kierunku, wie skąd idziecie. A co ze wzrokiem? Jak łatwo zauważyć, sarna nie ma osadzonych oczu tak jak my z przodu, tylko z boku, przez co ma znacznie większe pole widzenia, no ale są też straty, bo widzi obraz rozmazany, nie widzi małych obiektów, super widzi każdy ruch, ale bardzo słabo rozpoznaje obiekty nieruchome, co jest naszą szansą przy podglądaniu. Wiemy już całkiem sporo o sarnach, to teraz opowiem Wam o tym, jak ja tę wiedzę stosuję i jak podchodzę sarny. Gdy tylko wychodzę z domu, sprawdzam kierunek wiatru. Jeżeli wieje odpowiednio, to idę w wybrane wcześniej miejsce. Jeżeli wieje źle, no to muszę obejść całą na przykład łąkę, tak żeby podejść od strony bezpiecznej, tak żeby tym zapachem no nie zatruć całej łąki. Idąc w kierunku miejsca obserwacji, słucham najpierw siebie. To znaczy, czy nie wydaje jakichś dźwięków, czy klamra w plecaku nie dzwoni, czy jakiś zatrzask się nie obija. Dźwięki metalu są bardzo nienaturalne w lesie, tak więc zwierzęta, jakie tylko usłyszą, to uciekają. Podchodzę trochę bliżej, gdy zbliżam się do miejsca potencjalnej obserwacji, to także zwracam uwagę, żeby patyków nie łamać, żeby nie iść po jakiejś hałasującej powierzchni, powolutku, po cichutku. Gdy tylko zobaczę zwierzaka, zaczynam go obserwować. Jak ma łepetynę w dole, to podchodzę. Jak podnosi, to się zatrzymuje. I znowu podchodzę i się zatrzymuję. Jeżeli trzaśnie mi patyk, a zawsze się zdarza, że gdzieś tam coś trzaśnie, no to spodziewam się, że zwierzę za chwilę podniesie łepetynę i spojrzy w moim kierunku, dlatego od razu zamieram. Ono podnosi, a ja już się nie ruszam. No i czekam. Ono się na mnie gapi, a ja się na nie gapię i czekam. Czekam. Czasami jak mnie złapie w jakiejś nietypowej pozycji, no to można skurczu dostać niewygodnie. Jeżeli trzeba koniecznie zmienić pozycję, to robię to super powoli, super płynnie, no bo raptowny ruch zwierzę na pewno zauważy i ucieknie. Co z maskowaniem? Mam taką koszulkę, która imituje patyki. Oprócz tego zasłaniam twarz i zasłaniam ręce, bo zobaczcie, kontrast ręki do ubrania jest duży. Tak więc każdy ruch takiej jasnej, białej, świecącej dłoni czy świecącego czoła będzie dużo łatwiej zauważalny dla zwierzaka. Dobrze je zasłonić. Gdy szykuję się do zdjęć, to staram się robić zdjęcia nie na stojąco, no bo jednak nasz kształt zwierzaki znają, naszego kształtu się boją, ale jak kucniecie za statywem, albo jeszcze macie jakąś siatkę narzuconą chociażby na obiektyw, no to nie przypominacie w żaden sposób człowieka. Dużo łatwiej się gdzieś tam powoli ruszyć, jeszcze zrobić kolejne zdjęcia czy nagrania. Jednocześnie warto pamiętać, że sarny są bardzo wdzięczne w obserwacji, bo w porównaniu z jeleniami są po prostu gamoniami. Dużo mniej widzą, dużo mniej płochliwe są. Tak więc gdy zaczynacie swoją przygodę z podchodzeniem zwierzaków, potrenujcie najpierw na sarnach, nim zaczniecie podglądać jelenie. A o tym, jak sarny żyją, co one dokładnie w życiu robią, w którym etapie życia, to jest super ciekawe, będzie w następnym filmie. Dzięki, cześć!